Siemka, ja jestem Adacho i jeśli dobrze pamiętacie, to jakieś 2 tygodnie temu rozmawialiśmy sobie o podcaście z 3 legendarnymi redaktorami Toriyamy. To była rozmowa, która odbyła się na japońskim kanale Koso, ale dzisiaj przechodzimy z powrotem do Europy, chociaż wydaje mi się, że to był konwent, który miał miejsce w Azji, tak czy siak. Francuski kanał DB Times, a w zasadzie 2 panów z tego kanału, przeprowadziło wywiad. Krótki wywiad, krótką rozmowę z panem Katsuyoshim Nakatsuru, postacią, którą prawdopodobnie większość z was zna, a jeśli nie znacie, to musicie wiedzieć, że jest to postać kluczowa, jeśli chodzi o anime Dragon Ball Daima. Był on tak naprawdę jedną z najważniejszych osób, jeśli chodzi o animację, projektantem modeli postaci i można powiedzieć, że takim pracownikiem, takim szefem animacji, nadzorującym animację, jeśli chodzi o Dragon Ball Daima. Więc to, jak Dragon Ball Daima wyglądało pod kątem modeli postaci, w dużej mierze właśnie zależało od pana Katsuyoshiego Nakatsuru i to nie jest postać, która jest świeża, absolutnie nie. Pracował już przy Dragon Ballu od wielu, wielu lat. Tak na dobrą sprawę to on jest postacią, która zaprojektowała SSJ4 w przypadku Dragon Balla GT, ale też jego designy, chociażby Bardoka i drużyny Bardoka ze specjala z Bardokiem, tak bardzo spodobały się Toriyamie, że ten narysował go w oryginalnej mandze. Tak czy siak, historia Katsuyoshiego Nakatsuru jest bardzo, bardzo długa. Jego wkład w całą markę Dragon Balla, jeśli chodzi o wygląd postaci, o to, jakie postacie rysował, jakie projektował, o to, jak w wielu seriach tak naprawdę użyczył swojej pracy, użyczył swojego talentu, to jest niezmierzone. Ale dzisiaj nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na biografii tego pana, tylko na tym właśnie, co padło w tym wywiadzie przeprowadzonym przez panów z francuskiego kanału DB Times. Tak się składa, że ja korzystam tutaj z angielskiego tłumaczenia, które na portalu X, dawnym Twitterze, wrzucił Enomis, znany również jako Venixys. Link do oryginalnego wywiadu, który ma też dodane angielskie napisy z tego, co teraz już wiem, jest też w opisie tego filmu, więc jeśli chcecie oglądać oryginał, to zapraszam was do tego. Ale dla osób, które w ogóle nie wiedziały, że taki wywiad miał miejsce, a być może kilka rzeczy was zaciekawi, między innymi kwestia Super Saiyanina 4, bo trudno w 100% stwierdzić, co było wkładem Akiry Toriyamy w Dragon Ball Daima, co było wkładem Katsuyoshiego Nakatsuru. Oczywiście wiemy, że jeśli on był postacią odpowiedzialną za modele postaci, to możemy założyć, że większość z tych postaci, jakby oficjalne modele, które możemy zobaczyć gdzieś w internecie, to są designy właśnie pana Nakatsuru, ale wiemy, że Toriyama, no było to nam praktycznie na każdym kroku mówione, że miał duży wpływ, miał duży wkład w Dragon Ball Daima. Zaraz dowiemy się, jak wyglądało to z Super Saiyaninem 4. Tych pytań tutaj jest 8, one nie są długie, także przejdziemy sobie przez nie w miarę szybko. Jeśli będę miał coś do dodania, to będę wam to w międzyczasie dodawał. Także zobaczmy, co pan Nakatsuru miał w tym wywiadzie do powiedzenia. Zaczął pan pracować nad Dragon Ballem bardzo wcześnie. Czy pamięta pan swoje pierwsze animacje w ramach serii? I jakie było pana wrażenie, gdy ją pan odkrył? Kiedy zaczynałem pracę nad Dragon Ballem, wciąż byłem jeszcze młodym animatorem. Daisuke Nishio, reżyser Dragon Balla i Dragon Balla Z, dołączył do Toei w tym samym czasie co ja. Bardzo kochał filmy akcji kung fu rodem z Hongkongu. W tamtym czasie filmy akcji z Hongkongu były niezwykle popularne w całej Japonii. W owym czasie byliśmy tym wszystkim bardzo zainteresowani i zastanawialiśmy się, czy da się to przedstawić w anime. Wtedy pojawił się Dragon Ball. I on to wszystko umożliwił. Daisuke był zaangażowany w tę serię. A co do mnie, mimo tego, że byłem nowy, zapytał mnie on, czy chciałbym z nim pracować nad tą serią. Nad właśnie Dragon Ballem. Katsuyoshi mówi do Daisuke, a on odpowiada, nie dam. Limit żenujących żartów już został wyczerpany. Jakie były pana największe inspiracje i wzory do naśladowania w pańskiej karierze animatora? Co ukształtowało pana styl? Nigdy nie myślałem, że mam szczególny styl. Patrzyłem na rysunki wykonane przez pana Toriyamy w jego mandze, a potem myślałem o tym, w jaki sposób zaadaptować je do formy filmu. Zawsze tak pracowałem. Dlatego zawsze uważałem, że nie muszę wydobywać żadnych unikalnych cech w mojej pracy. Jednak gdy musiałem projektować postać, na przykład zawsze myślałem o tym, jak będzie się ona później poruszać. I zawsze wkładałem w ten proces kilka swoich własnych pomysłów. Panowie Francuzi zadali kilka ogólnych pytań na start, ale teraz przechodzimy do tematu Dragon Ball Daima. Nie tylko Dragon Ball Daima, ale będziemy mogli się kilku fajnych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jak zaangażował się pan w nową serię Dragon Ball Daima? I jak doszło do pana kontaktu z Toei Animation? Cóż, jak to ująć? W Toei Animation jest pan Morishita, reżyser. Kiedyś doradzał mi w mojej pracy. W tamtym czasie pracował nad nowym projektem Dragon Balla i ponieważ to się zbiegło ze sobą, powiedział mi coś w stylu: cóż, panie Nakatsuru, powinien pan wziąć w tym udział. Tak zacząłem przygotowywać się do udziału w produkcji i zaangażowałem się od samego początku do końca. Tak mniej więcej to się stało. Z tego, co tutaj możemy wywnioskować, po tym, co pan Nakatsuru powiedział, to dosłownie wygląda tak, że pan Morishita, reżyser z Toei, to jest trudne do powiedzenia, pan Morishita, reżyser z Toei Animation
w taki dość luźny sposób zaprosił pana Nakatsuru do współpracy przy Dragon Ball Daima i tak się zastanawiam, czy jest to tylko w ten sposób spłycone przez pana Nakatsuru, że faktycznie tam były jakieś rozmowy przy Dragon Ballowym stole w Dragon Ball Roomie, chociaż nie wiem, czy Dragon Ball Room dalej jest, bo Dragon Ball Room to był taki jakby oddział Shueishy, który miał optymalizować pracę nad marką Dragon Balla, ale szefem tego Dragon Ball Roomu był Akio Ioku, który wiemy, że od Shueishy odszedł, więc czy Dragon Ball Room dalej istnieje, nie wiem. Jeśli istnieje, to na pewno jego szefem nie jest Akio Ioku. Tak czy siak, nie wiem, czy to było tak, że się spotkali przy stole i robili burzę mózgów, kogo mogliby zaprosić do projektu. Czy było tak, że pan Morishita po prostu sobie myślał, w sumie Katsuyoshi, może wpadniesz do nas, zrobimy nowego Dragon Balla, a Katsuyoshi mówi dobra i w sumie został osobą odpowiedzialną za designy postaci. Japończycy, mam wrażenie, że mają tendencję do takiego trochę luźnego przedstawiania historii, no nie? Przecież ostatnio też wyszło w tamtym wywiadzie z redaktorami, że pan Yu Kondo bodajże to była osoba, która niby hejtowała Cella, a to się okazało tylko, że Toriyama w ten sposób raz się wypowiedział w wywiadzie, żeby trochę podkoloryzować humorystycznie, więc to, co można wyciągnąć z tych wywiadów między słowami, mam wrażenie, że no, trzeba na to uważać, że pan Nakatsuru mówi, że pan Morishita do niego zadzwonił i zaprosił go tak po prostu do wzięcia udziału w projekcie, podczas kiedy uważam, że to była przemyślana decyzja. Chociaż to może tylko i wyłącznie mój headcanon. To nie byłby pierwszy headcanon związany z Dragon Ballem Daima, tylko taki pierwszy może, albo jeden z niewielu związanych z realnym światem, a nie z fabułą tej serii. Jakie nowe projekty postaci stworzył pan dla Daima? I czy kiedykolwiek je zobaczymy? Tak, cóż... Tym razem całkiem sporo głównych bohaterów zostało zmienionych w dzieci. I właśnie dla nich stworzyłem wiele szkiców, przedstawiających ich odmłodzony wygląd. Ten w anime praktycznie nie różni się od wyglądu ze szkiców. Nie zostało wprowadzone wiele zmian. Teraz przechodzimy do punktu, który myślę, że jest najciekawszy, czyli kwestia Super Saiyajina 4. Pytanie jest dość krótkie, odpowiedź jest niewiele dłuższa, ale myślę, że jest treściwa i tutaj już absolutnie między słowami raczej nie musimy niczego sobie dopowiadać. Jeśli chodzi o te nowe postacie, czy tym razem zaprojektował pan również Super Saiyajina 4 dla Dragon Ball Daima? Zanim przeczytam wam odpowiedź, chodzi tutaj o to oczywiście, że również tak jak dla Dragon Balla GT, no bo tam oczywiście pan Nakatsuru wymyślił, zaprojektował Super Saiyajina 4 i on trafił do serii, chociaż nie do końca w takim wyglądzie jak był na szkicach, bo tam te ręce też były dość spore, ale przeczytam wam najpierw odpowiedź. Nie, tym razem w Daima to Toriyama Sensei zaprojektował Super Saiyajina 4. Narysował go w sposób, który uczynił go, i tutaj jest cudzysłów, Super Saiyaninem 4 Dragon Balla Daima. Super Saiyanin 4 Dragon Balla Daima. Okazuje się, że Toriyama jest projektantem Super Saiyanina 4. Tutaj nie ma mowy o tym, że Nakatsuru mógłby, na przykład biorąc pod uwagę, że pewnie miałby większą swobodę przy rysowaniu designów postaci, mógłby przemycić te duże dłonie, które, właśnie chciałem o tym wspomnieć, w przypadku tego designu z Dragon Balla GT były na tych oryginalnych szkicach. Natomiast jeśli zwrócicie uwagę na Goku w serii, w anime już samym, nie ma aż takich dużych dłoni. Jego dłonie wyglądały normalnie, w sensie Goku był dorosły, miał duże dłonie, ale w przypadku Dragon Balla Daima te dłonie są olbrzymie, są znacznie większe niż powinny być. I wydawało mi się, że może byłoby tak, że Nakatsuru, rysując Dragon Balla Daima, w zasadzie znowu rysując SSJ4, to chciałby sobie troszeczkę właśnie odrobić to, że wtedy mu te dłonie zostały z tego designu jakby wyłączone. W sensie, że on je narysował, a w anime się nie pojawiły. Tutaj się okazuje, że to Toriyama jest osobą, która zaprojektowała Super Saiyajina 4, ale niewykluczone jest to, że w sumie Toriyama, raczej na pewno, inspirował się, bazował ten nowy wygląd Super Saiyanina 4 na starym wyglądzie Super Saiyanina 4. I teraz pytanie, jeśli Toriyama bazował swoje nowe szkice na starych szkicach Nakatsuru, to może też wziął pod uwagę te wielkie dłonie, ale zrobił je jeszcze większe. Tak czy siak, fajnie naprawdę, że mamy potwierdzenie, że nowa forma Goku została zaprojektowana przez Super Saiyajina 4, przez Akirę Toriyamę. I ja bym powiedział nawet, że to nie jest tak tylko, że to jest Super Saiyanin 4 Dragon Balla Daima. To jest Super Saiyanin 4 Akiry Toriyamy, po prostu. I jest to o tyle dla mnie duże, że były designy Toriyamy, które on rysował na potrzeby różnych innych gier, wiecie, jakiś Dragon Quest czy Chrono Trigger. To nie jest tak, że Toriyama rysował tylko dla Dragon Balla albo tylko w swoich mangach. Nie. Jest wiele różnych, bardzo dużo różnych produkcji, gdzie Toriyama dawał coś od siebie, ale jest ta produkcja, Dragon Ball Daima i ten Super Saiyanin 4 jest o tyle ważniejsze, bo po pierwsze jest to Dragon Ball, jest to seria, przy której Toriyama siedział, jeśli chodzi też o fabułę. Jest to, można powiedzieć, seria tworzona pod pieczą Toriyamy. Można byłoby powiedzieć
cudzysłowie z błogosławieństwem Toriyamy, pod którą Toriyama się podpisał. To nie jest tak, że wrzucił tylko swoją cegiełkę i poszedł, jakby to nie jest moja seria. Więc myślę, że fani Super Saiyanina 4 jako w ogóle konceptu postaci mogą się cieszyć. Że to nie jest tak, że w Dragon Ballu GT Toriyama niby coś tam dodał, ale Super Saiyanina 4 zrobił kto inny. Nawet jeśli tutaj mielibyśmy się cieszyć, że Super Saiyanin 4 się pojawił, to mogłyby być pytania tyczące się tego, okej, ale czy ten Super Saiyanin 4 to zrobił ktoś inny, a Toriyama pisał inne postacie, na przykład te obłe jakieś kluchy, tak jak ja już to zwykłem mówić, te designy, które przypominały twarzą dosłownie nikogo. Nie, okazuje się, że Toriyama też przyczynił się do narysowania tej najpopularniejszej formy. Źle powiedziałem, jednej z najbardziej popularnych form i jest to w pewnym sensie uspokajające, że mamy to jakby z głowy, że nie musimy się przez następne lata domyślać. Idziemy dalej. Jakie były największe różnice w pana pracy między Dragon Ballem Z, Dragon Ballem GT i Dragon Ballem Daima? Cóż, jakby to ująć? Jestem zaangażowany w tę franczyzę od młodości. Podczas Dragon Balla Z byłem naprawdę młody. Podczas GT nadal byłem dość młody. A potem przy Daima... cóż, stuknęło mi już 60 lat. Więc wciąż mimo wieku jestem zaangażowany w pracę. Ale mimo to Daima prawdopodobnie okazała się projektem, w którym musiałem rysować najwięcej. Czy są jakieś postacie, których nie lubi pan rysować? Postacie, których nie lubię rysować? Cóż, kiedyś powiedziałbym, że nie lubiłem rysować Bulmy, ale tym razem w Daima jest postać o imieniu Arinsu, antagonista. No cóż, antagonista w cudzysłowie. Tak więc jest właśnie ta postać kobieca, która pojawia się w serii. W takim razie chyba postacie kobiece. One są dla mnie dość trudne do narysowania. Ostatnie pytanie też jest dość ciekawe. Cieszę się, że twórcy tego kanału, jakby autorzy tego wywiadu zapytali o taką rzecz, bo mimo tego, że jest to nadal jakby totalnie rzeczywistość do jakichś domniemywań, teorii spiskowych i tak dalej, to miło zobaczyć, jak oficjalny tak naprawdę twórca, jakby jedna z głównych postaci w świecie animacji Dragon Ballowej, odpowiada na taki temat, a jest to temat remake'u Dragon Balla. Klasycznego. Podsumowując, gdyby powstał remake Dragon Ball, czy chciałby pan wziąć w nim udział? Gdybym mógł się do czegoś przyczynić i być w jakiś sposób przydatny, chętnie bym to zrobił. Ale gdybyśmy mieli zacząć znowu od początku mangi Dragon Ball, zapewne młodsi ludzie chcieliby ją ponownie zaadaptować. To prawdopodobnie dałoby nowe możliwości. W każdym razie oryginalne dzieło istnieje i stamtąd można czerpać wiele sposobów na stworzenie nowej serii. Ponieważ myślę, że pewnego dnia się to stanie, myślę również, że to, czy wezmę udział, czy nie, nie jest aż tak ważne. Chyba najważniejsze jest to, żeby każdy mógł się cieszyć tą franczyzą tak długo, jak to możliwe. I być może w ten sposób niektórzy zainspirują się pracą mistrza Toriyamy i moglibyśmy nawet zobaczyć dzieło, które wykroczyłoby poza wyobraźnię samego mistrza Toriyamy. I nadal, być może, moglibyśmy się nim cieszyć. Pan Nakatsuru jest bardzo pozytywnie nastawiony na remake Dragon Balla. Jestem ciekaw, czy wy byście zobaczyli. Wiem, że jest kilka osób w komentarzach, które już pisały kilkukrotnie na ten temat. Możecie dać znać, czy bylibyście za tym, żeby klasyczny Dragon Ball, nawet nie chodzi o Zetkę, no bo Zetka ma Kai, prawda? Klasyczny Dragon Ball został stworzony od nowa. Zanimowany od nowa. Wyciąć jakieś głupoty, wyciąć jakieś filery, po prostu zrobić tę serię zwięzłą, bez takiego typowego dla Dragon Balla przeciągania, bo nawet biorąc pod uwagę odcinki kanoniczne, czyli te, które adaptują w 100% mangę, to mamy dużo scen, które oczywiście są potrzebne, bo budują napięcie. Oczywiście są dialogi, które są gdzieś dodane przez animatorów, ale gdyby zrobić po prostu remake Dragon Balla z lepszą animacją, bardziej wiernym mandze, oczywiście biorąc pod uwagę cenzurę, to ta wierność mandze musiałaby zostać w pewnym momencie przytemperowana, bo nie sądzę, żeby Bimbalione z Bulmy zostało pokazywane, bo była taka scena na turnieju wojowników Yagi. Ale generalnie, gdyby zrobić to w taki sposób, żeby wyglądało to chociażby jak wstawka autorstwa pana Kuboty, bo to pan Kubota bodajże robił tę wstawkę przed Super Hero, czyli tam, gdzie Goku biegł i niszczył długokrótkiem wojowników, żołnierzy Armii Czerwonej Wstęgi, albo potem jeszcze niszczył armię bazy Czerwonej Wstęgi, albo chociażby, żeby wyglądało to tak jak początek Dragon Ball Daima, gdzie mieliśmy wspominki z Majin Buu Sagi i też to wyglądało dosłownie genialnie. Chciałbym to zobaczyć, ale z drugiej strony uważam, że może być to ryzykowny ruch. Już chyba na ten temat ostatnio mówiłem. Czy jest to strata budżetu? Nie wiem, czy byłaby to strata budżetów, ale dużo osób, zwłaszcza w zachodniej społeczności, totalnie ignoruje klasycznego Dragon Balla. Być może ze względu na to, że to jest naprawdę wiekowe anime,
które ma swój specyficzny klimat i dużo tego zachodniego fanbase'u po prostu raczej lubi Dragon Balla Z, gdzie mamy więcej powagi, więcej transformacji, walki itd., itd. Dragon Ball GT pod tym względem też wydaje mi się, że tym zachodnim fanom podoba się może bardziej czasem, tym, którzy jakby są takimi, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale takimi niedzielnymi fanami Dragon Balla. Natomiast w klasycznym Dragon Ballu mamy więcej humoru, więcej takich luźnych scen, takiego w cudzysłowie slice of life, więcej sztuk walki, co ja akurat uważam za kwintesencję Dragon Balla. Ubolewam nad tym, że to w pewnym momencie zniknęło, albo że nie był aż taki duży nacisk na to kładzony. Tak czy siak, jestem ciekaw, co sądzicie na ten temat. Ten wywiad nie był aż tak długi, jak można byłoby się spodziewać. Oczywiście to było podczas takiego konwentu, więc to nie jest tak, że pan Katsuyoshi Nakatsuru umówił się na dwugodzinną rozmowę, czy na jakiś podcast, że mogliby go pytać, a on by gadał. Więc fajnie, że dowiedzieliśmy się chociaż akurat kilku rzeczy, zwłaszcza tej tyczącej się Dragon Balla Daima i Super Saiyanina 4. Oczywiście w opisie znajdziecie linki do oryginalnego filmu tych panów tutaj z kanału DB Times na YouTubie, francuski kanał, ale też wrzucę link do wątku przetłumaczonego przez Enomisa na Xie. Także dzięki za oglądanie, dajcie znać, co sądzicie. Mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli tak, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Jeśli będą jeszcze pojawiać się jakieś ciekawe wywiady, z których będziemy mogli wyciągnąć jakieś informacje i zbiorą się w mojej głowie myśli, które mógłbym wam przekazać w formie nie 10-sekundowego filmu, tylko takiego 10-minutowego albo 20-minutowego, to wtedy też wam to nagram. Tyle, nie przedłużam, miłego dnia wam życzę. Dziana.